Ta rybka to kolejne wspominki z dzieciństwa. Pamiętam jak dziś, klasa biologiczna w podstawówce, a w niej piękne, dorodne mieczyki. W zasadzie przez to akwarium ramowe w szkole zafascynowałem się akwarystyką. Zobaczyłem pierwszy raz piękny podwodny świat i mnie urzekł. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda z akwarystyką, a teraz ja zaczynam nowy odcinek. Aquascaping TV, witajcie akwaryści. Kolejny film z serii Atlas ryb akwariowych był tylko kwestią czasu. Po sukcesie pierwszego filmu z tej serii, który był o głupikach, nie mogłem zignorować gusta moich widzów. Mam nadzieję, że nie zmusiłem was do zbyt długiego oczekiwania na kolejny odcinek, żeby nie obniżać poziomu z pierwszego odcinka, który wydaje mi się wam się podobał. Musiałem się do tego odcinka dobrze przygotować. Takie odcinki to zawsze większy nakład pracy dla mnie. Dlatego miło jest, jak zostaję za to nagrodzony pozytywnymi opiniami, no i kciukami w górę. Ok, zaczynamy kolejny odcinek. Mieczyk Hallera, bo właśnie ta ryba jest bohaterem dzisiejszego odcinka, po raz pierwszy został sprowadzony do Europy w 1907 roku. W naturze można tą rybę spotkać na terenach Meksyku, Hondurasu i Gwatemali, czyli Ameryka Środkowa. Zasięg występowania tej ryby został sztucznie powiększony przez człowieka na takie tereny jak Nevada, Floryda, Arizona, Kalifornia, Hawaje. To oczywiście tereny Stanów Zjednoczonych oraz Sri Lanka i Australia. Ryba ta jest obiektem badań genetycznych przez to, że swobodnie krzyżuje się z różnymi podgatunkami mieczyka, ale również też nawet ze zmiennikiem plamistym potrafi się krzyżować. Dzika odmiana mieczyka Hallera jest oliwkowo-zielona, boki ciała żółto-zielone, łuski ciemniej zakończone. Wzdłuż ciała od otworu gębowego do nasady płetwy ogonowej ciągnie się wąski pas o ceglastej barwie. Poprzez lata selekcji hodowcy z całego świata wyhodowali kilkadziesiąt form barwnych tego gatunku. Mieczyki można spotkać w formie czerwonej, czerwono-czarnej, żółtej, brązowej, zielono-czarnej, albinotycznej, pomarańczowej i chyba jeszcze wiele innych odmian barwnych. W handlu można spotkać mieczyki, które różnią się od siebie pod względem też płetwy ogonowej. Można spotkać krótkopłetwą formę mieczyka, długopłetwą oraz księżycową. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest dość łatwe. Samce są smuklejsze i intensywnie ubarwione. Posiadają również charakterystyczny miecz oraz płetwę odbytową przekształconą w gonopodium. To zewnętrzny narząd kopulacyjny samców. I mieczowato wydłużoną płetwę ogonową. Samice zazwyczaj są od samców nieco większe. Oczywiście nie licząc u samców miecza, który potrafi być prawie tak długi jak jego całe ciało. I panie są bardziej zaokrąglone od panów. Samce bez miecza osiągają długość od 8 do 14 cm, samice zaś do 16 cm. Temperatura wody, w której najlepiej czują się nasze popularne miecze, waha się między 20 a 26 stopni. Podobnie jak w przypadku gupików, mieczyki znoszą dość dobrze krótkotrwałe spadki temperatury, nawet do 10 stopni Celsjusza. Woda słodka o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Podobnie jak u gupików, mieczyki najchętniej wybierają środkową część akwarium do zamieszkania przez siebie. Mieczyki to spokojny gatunek, jak najbardziej polecany do akwarium towarzyskiego. Jednak należy pamiętać, że samce tego gatunku lubią wobec siebie być dość agresywne i czasami toczą walki.
Jeżeli chcemy się uchować na rybku, należy rybki odławiać, bo zjadają narybek, jak i swój, tak i innych ryb. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale mieczyki to ryby stadne. Dlatego najlepiej by było je trzymać w grupach minimum 5 sztuk, najlepiej w proporcjach 1 samiec na 4 samice. Z doświadczenia wiem, że samce potrafią być bardzo natrętne w stosunku do samic. Ale taka sytuacja chyba nie tylko u mieczyków ma miejsce, bo nawet czasami u ludzi. Okej. Bardzo ważna filtracja w hodowli tych ryb. Mieczyk Hallera wymaga dość dużego akwarium, bo około 100 litrów, z miejscem do swobodnego pływania. Akwarium powinno posiadać pokrywę, ponieważ mieczyki są bardzo dobrymi skoczkami. Niekiedy musiałem wyciągać suchary spod szafki. Wystarczy dosłownie im chwilka, żeby wyskoczyły z akwarium. Uważajcie na to bardzo. Mieczyki nie są wybredne co do pokarmu. W zasadzie jedzą wszystko, co im wpadnie do pyska. Pokarm żywy, suchy, roślinny, wszystko jedzą. Lubią podgryzać glony w naszym akwarium, więc mogą stać się naszym dobrym sojusznikiem w walce z glonami. Rozmnażanie tych ryb jest stosunkowo łatwe. W wielu akwariach odbywa się to bez ingerencji specjalnej człowieka. Mieczyki są jajożyworodne. Po zapłodnieniu samicy młode wylągają się po 30-40 dniach. W zależności od kondycji samicy, samica za jednym razem potrafi urodzić do 250 młodych jednorazowo. Po 24 godzinach od wyklucia młode mieczyki zaczynają samodzielnie pływać. Ostatnio ktoś poprosił o ewentualne ciekawostki o danym gatunku ryb. Oto ciekawostki dotyczące mieczyka, które dla Was znalazłem. Przyznam się, o części z nich wiedziałem, a o części nie wiedziałem. Człowiek cały czas się uczy, nawet z własnych filmów, bo na naukę nigdy nie jest za późno. Dobra, ciekawostki. Podobno kiedy ciężarnej samicy będziemy podawać drobno posiekaną dżdżownicę, jest ona w stanie urodzić nawet do 400 młodych jednorazowo. Następna ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, samica mieczyka po jednorazowym zapłodnieniu może urodzić samoistnie, bez obecności samca, jeszcze kilka razy. Z tym, że z każdego miotu będzie się rodzić coraz mniej to rybek. Teraz co powiem, to było dla mnie lekkim szokiem, a mianowicie, nie wiem czy wiecie, mieczyki mogą zmieniać płeć. Nawet samica, która już rodziła, może zmienić się w samca. Zanika jej plamka ciążowa, a potem wyrasta jej miecz i gonopodium. U samców taka przemiana też jest możliwa, z tym, że u samców wygląda to w ten sposób, że zanika im gonopodium, ale miecz pozostaje. Przyczyny zmiany płci nie są znane. Opadły szczęki? Nie martwcie się, mi też. Opadła szczęka. Szczerze mówiąc, w moim akwarium jeszcze z takim zdarzeniem się nie spotkałem. Może u kogoś z Was taka ciekawostka miała miejsce. Niech koniecznie napisze w komentarzu, jak i o innych ciekawostkach, o których nie wspomniałem. Piszcie w komentarzach wszystko. Ostatnia taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale tylko część dostępnych mieczyków w handlu jest w 100% czystej krwi mieczykami. Większość z tych mieczyków dostępnych w handlu jest po prostu spokrewniona z różnymi gatunkami, na przykład ze zmiennikiem plamistym. Mam nadzieję, że tym odcinkiem zadowoliłem wszystkich fanów ryb akwariowych. Mam nadzieję, że ten odcinek był równie dobry jak ostatni z tej serii. Zapraszam na kolejne odcinki, zachęcam do komentowania, oceniania i subskrybowania kanału. Napisz w komentarzu kolejną propozycję do atlasu ryb. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzisiaj to wszystko, na razie. Cześć!